40 kilometrów od naszej bazy. Zabieraliśmy więcej paliwa. Mieliśmy cięższe i mniej zwrotne maszyny. MiG miał lepszą charakterystykę wznoszenia na każdej wysokości. Powyżej 7500 metrów był dwukrotnie szybszy. By oszczędzić paliwo, F-86 wlatywały do alei MiG-ów z małą prędkością, co było katastrofalne. Dzięki łączności radarowej to piloci MiG-ów wybierali czas i miejsce ataku. Nacierali z góry, zwykle z maksymalną prędkością. Dla pilota myśliwca prędkość to życie. Piloci Sabrów rozpoczęli szybkie przeloty. Podstawowy szyk, w którym zwykle lataliśmy, by zwiększyć manewrowość, to czwórka. Czwórkę tworzyły dwie pary maszyn wspierające się nawzajem. W alei MiG-ów były to płynne czwórki. W walce z liczniejszym wrogiem najważniejsza była spójność szyku. Gdy mówimy o taktyce, spójność szyku oznacza jego zwartość. Szkolono nas, by latać czwórkami i przechwytywać maszyny wroga. Zwarta czwórka startowała i lądowała razem. Teoretycznie skrzydłowy nie był strzelcem. Był obrońcą szyku. Miał patrzeć w bok i do tyłu. Nie oglądałem się za siebie. Patrzyłem przed siebie i w dół. Tam był sektor ofensywny. To my byliśmy napastnikami. Skrzydłowy miał tak sterować maszyną, aby dowódca mógł swobodnie manewrować, nie tracąc osiągów, by utrzymać ze sobą skrzydłowego. Skrzydłowy musiał lecieć za dowódcą, póki ten nie poleciał w bok. Wtedy mógł wrócić do szyku i opuścić rejon. Gdy szyk został rozbity, a parę rozdzielono, myśliwy szybko stawał się ofiarą. Aleja MiG-ów nie była miejscem dla samotników. Samotnicy wracali na południe, bez względu na to, ile mieli paliwa. Doskonalono taktykę, lecz zachowanie MiG-ów było nieprzewidywalne. W czasie lotów nie widywałem MiG-ów. To mnie zaskoczyło. Ujrzałem MiG-a w trakcie drugiej misji, a potem dopiero podczas 48., kiedy go strąciłem. Czasami MiG-i latały rojami. W maju 1951 roku 50 MiG-ów starło się z 36 Sabrami. Kapitan James Jabara zestrzelił dwie maszyny wroga. Miał już na swoim koncie 4 zwycięstwa i przeszedł do historii. Ameryka miała nowego bohatera. Generał Kelly z żoną Niną ciepło wita kapitana Jamesa Jabarę w Travis w Kalifornii. Nasz as zestrzelił w Korei 6 radzieckich odrzutowców. To szczęśliwe lądowanie pilota Sabra. Jabara wrócił do Korei na własne życzenie. Zakończył wojnę jako drugi na liście asów z 15 zwycięstwami. W 1951 roku 5 innych pilotów F-86 zostało asami. Major George Davis był jedynym pilotem myśliwca walczącym w Korei, któremu przyznano Medal of Honor. W lutym 1952 roku Davis zaatakował szyk MiG-ów i w ciągu paru sekund zniszczył 2 z nich. Gdy ustawił się za kolejnym, jego F-86 został zestrzelony.
Tak mu zależało na tym, by zostać asem, że wleciał między dwa szyki migów. Gdy ostrzeliwał jednego z nich, drugi ostrzelał go od tyłu i zabił. Łatwo się strąca maszyny wroga, ale samemu też można zostać strąconym. Mimo straty George'a Davisa, piloci Sabrów wiedzieli, że najbardziej zaszczytnym miejscem śmierci dla pilota F-86 jest Aleja Migów. Często ostrzeliwano mnie z ziemi. Nie bałem się, gdyż umiałem pilotować maszynę i byłem gotowy na ryzyko. Wiele zależy od szczęścia. Ktoś może strzelić z pistoletu, ćmiąc papierosa i przez przypadek trafić mnie tam, gdzie bym nie chciał. Boots Blaze miał sposobność się wykazać. Dowódcą grupy był pułkownik McHenry, który mnie zaangażował. Gdy Boots przybył do Korei, był moim skrzydłowym 6 lub 8 razy. Musieliśmy odrobić straty i była to najlepsza metoda zapoznania go z sytuacją. Już w czasie pierwszego lotu ujrzeliśmy migi. Była to moja pierwsza walka kołowa. McHenry był dowódcą, a ja jego skrzydłowym. Ujrzeliśmy dwie maszyny. Pojawiły się przed nami, zawróciły i skierowały za rzekę Yalu. Zaczęliśmy je ścigać. Trwało to dość długo. Kończyło nam się paliwo, a migi były poza zasięgiem. Chciałem strzelić z obawy, że taka okazja się nie powtórzy. Zbliżaliśmy się i nagle Boots powiedział, że chce strącić miga. Odparłem, żeby zaczekał. Mogłem wrócić do bazy bez amunicji. Wolałem spróbować. Powtarzał, że zestrzeli miga. Zbliżaliśmy się do nich, lecz powoli. Powiedziałem, żeby nie strzelał, a on strzelił. Wiedział, że jeśli otworzymy ogień, zgubimy ich. Otwarcie ognia sprawiało, że maszyna zwalniała nawet o 60 km na godzinę. Gdy Boots strzelił, znaleźliśmy się poza zasięgiem i migi uciekły. Tak się nie robi, ścigając wroga. Nie wiedziałem o tym. On mnie uświadomił. Nauczył się. Jest prawdziwym wojownikiem. Został świetnym pilotem myśliwskim. W maju 1952 roku, gdy młody pułkownik McHenry, as pilotażu, testował wersję myśliwsko-bombardującą F-86, wróg przerwał jego służbę. Następne 16 miesięcy spędził w niewoli. Słowa sukces i zwycięstwo nie oddają wysiłku fizycznego i emocji związanych z walkami kołowymi w przestworze. W Korei do uzyskania przewagi w powietrzu konieczna była finezja, nieznana przed epoką odrzutowców. Rok krwawych walk dowiódł, że idea zjednoczenia Korei jest nierealna. Na linii 38 równoleżnika panował pad. ONZ równoważyła liczebność wojsk komunistycznych swoim lotnictwem. Żołnierze nadal ginęli. Negocjacje pokojowe trwały 2 lata. Komunistyczne lotnictwo rosło w siłę. Nad Yalu było ponad 1000 migów. Wielu pilotów rekrutowało się spośród tzw. międzynarodowych ochotników. Ujawniono udział Sowietów w wojnie koreańskiej. Pułkownik Jewgenij Pipielajew, dowódca pułku myśliwskiego i czołowy radziecki as, zestrzelił nad Koreą 23 amerykańskie samoloty.
Pułk, którym dowodziłem, był częścią elitarnej dywizji, zwanej dworską.